Witam na kanale Czaban robi raban. To tu przez ostatni rok informuję o nadal trwającym kryzysie humanitarnym na pograniczu polsko-białoruskim. Możesz mnie wesprzeć i dołączyć do grona moich patronów na stronie patronite.pl/Czaban robi raban. Dziękuję tym, którzy już to zrobili, a są to Kornik BP, Tomasz Barczak, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Anna Mrowiec, Marta Wieszczycka, Ewa Wdowiak. Dziękuję również tym, którzy wsparli mnie anonimowo. W rozwoju mojego kanału wspiera mnie agencja Video Brothers. Będę wdzięczny za każdą subskrypcję, polubienie czy komentarz. Kalina Czwarnuk, Fundacja Ocalenie, Usnaż Górny, czyli miejsce, gdzie rok temu też się pojawiliście, też się pojawiłaś i rozpoczęłaś walkę o prawa ludzi do lepszego życia, do tego, by ich prawa były respektowane, do tego, by ludzie nie byli traktowani jak rzeczy i przepychani pomiędzy dwoma państwami. To może zacznijmy od tego, jakie to teraz jest uczucie być w tym samym miejscu po roku. Zastanawiałam się nad tym i w ogóle kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że zostanie otwarta strefa i że będziemy mogli tu przyjechać, to bardzo się bałam powrotu tutaj, bo myślałam, że się totalnie rozkleję. I teraz, kiedy właśnie obchodzimy tą smutną rocznicę, to jakoś od tygodnia mniej więcej jest taki we mnie niepokój. Chyba to jest najlepsze określenie. Ale tak naprawdę chyba najbardziej to czuję żal, że to wszystko, co tutaj próbowaliśmy zrobić, bo ty powiedziałeś, że ja rozpoczęłam tą walkę i no nie zgadzam się z tym, to znaczy tutaj... Fundacja Ocalenie, jak gdyby tutaj Fundacja fizycznie dała sygnał, że trzeba coś robić. No tak, Fundacja Ocalenie tutaj przyjechała, ale też tu jakby były też inne osoby, które przyjechały z całej Polski. Ja was kojarzę i ciebie przecież poznałem jeszcze przed Usnażem, gdy rozmawialiśmy telefonicznie o tym, co dzieje się tutaj na pograniczu, gdy prosiłem ciebie, czy Fundacja Ocalenie nie mogłaby przeprowadzić jakichś akcji edukacyjnych na Podlasiu, żeby mieszkańcy wiedzieli, co mają robić po spotkaniu na swojej drodze cudzoziemców. I wy wtedy też w tej swojej instrukcji, którą chwilę później opublikowaliście w mediach społecznościowych, doradzaliście, żeby dzwonić po Straż Graniczną. Zgłaszanie takich przypadków do Straży Granicznej. Tak, i dzisiaj tego żałuję, ale wtedy, kiedy dzwoniłeś do mnie, jeszcze nie wiedzieliśmy o pushbackach. Myśleliśmy, że skoro osoby są na terenie Polski, no to po prostu zadziała prawo, które w Polsce i w całej Unii obowiązuje, że te osoby, które powiedzą, że uciekają przed prześladowaniami, że obawiają się zostać w swoim kraju, to po prostu będą odprowadzone do placówki i będą miały możliwość złożenia wniosku o ochronę, tak jak to jasno bardzo mówi zresztą do dzisiaj nasze prawo. No i właśnie dlatego czuję żal, będąc tutaj, że to się wszystko nie wydarzyło, chociaż były wszystkie powody i wszystkie przesłanki spełnione, żeby właśnie tak się stało z tą grupą, która tutaj była, z tymi 32 osobami z Afganistanu. I pomimo tego, że patrzyła na to cała Polska,
pomimo tego, że byliśmy tutaj my, prawnicy, prawniczki, medycy, medyczki, przedstawiciele polskiego parlamentu, to ci ludzie musieli cierpieć przez wiele miesięcy. Nie było tutaj rok temu tego muru, tych drutów, tej tablicy, obszar objęty zakazem przebywania, wejście zabronione. Można było podejść bardzo blisko. Tam, gdzie kończy się droga, tam dokładnie była ta grupa ludzi z Afganistanu, z Iraku. Byli otoczeni przez i z jednej strony Białorusinów, z drugiej strony przez nasze służby. Bacznie przyglądałaś się temu, co tutaj się działo. Często ludzie pytają, co z tymi osobami, które tutaj znalazły się w tym potrzasku? Znasz ich dalsze losy? Niestety nie wiem, co się dzieje ze wszystkimi osobami. Ostatnio rozmawialiśmy z jedną osobą z Usnarza, teraz parę dni temu, kiedy miałam przyjechać tutaj. I wiemy, że 10 osób, 10 chłopaków jest w bezpieczniejszym kraju Unii Europejskiej. Natomiast póki co nie wiemy do końca, co się dzieje z pozostałymi osobami. Często jesteśmy pytani o kobiety z tej grupy, o panią Gul, o Mariam, która nadal jeszcze jest nieletnia, która nadal jest dzieckiem, i o kota. Ludzie często pytają o kota. Ale pytają tak, bo są zatroskani losem kota, czy tak, aby dociąć? Nie, naprawdę pytają, co się stało z kotem. Zresztą w trakcie, kiedy byliśmy tutaj, to bardzo dużo osób pisało do nas, że oni mogą przygarnąć tego kota na czas, dopóki ci ludzie nie będą już bezpieczni, że oni się nim zaopiekują i wysyłali nam zdjęcia swoich kotów. Ale no niestety nie wiemy, co się dzieje z pozostałymi osobami, ale cały czas próbujemy to ustalić, próbujemy się tego dowiedzieć. Jeżeli będzie możliwość, żeby im pomóc, to mamy takie postanowienie w fundacji, że to są osoby, którymi chcemy się zaopiekować, którym chcemy pomóc. My mamy krótką pamięć, my ludzie, odbiorcy mediów, odbiorcy informacji. Dlatego myślę, że dobrze by było, jakbyś przypomniała, jak wyglądały wasze działania tutaj właśnie rok temu, w jaki sposób chcieliście pomóc tej grupie, jak sami byliście traktowani, jak wyglądały te kontakty pomiędzy wami a służbami i ludźmi zamkniętymi, powtarzam, w tym potrzasku. Przyjechaliśmy tutaj 18 sierpnia wieczorem razem z tłumaczką Tahminą, która pracuje w fundacji na co dzień. I było już ciemno. Podeszliśmy tutaj już, byli tutaj dziennikarze na miejscu. Widzieliśmy, że pali się ognisko. Wtedy jeszcze myśleliśmy, że jedziemy do grupy około 50 osób właśnie z Iraku i z Afganistanu, że są tam też malutkie dzieci. I dostaliśmy informację, że już Straż Graniczna nie pozwala przekazywać tym osobom jedzenia. Więc mieliśmy cały samochód spakowany śpiworami, namiotami, jedzeniem, też jedzeniem właśnie dla dzieci. Pamiętasz, rozmawialiśmy o tym. Wtedy, kiedy jeszcze tutaj byłem i dzwoniłem do ciebie, to przekazywałem, że Straż Graniczna pozwala na pomoc, bo tak było. Mieszkańcy przynoszą ziemniaki ze swojej plantacji, bo komendant Straży Granicznej w Szudziałowie powiedział, że te wszystkie dary, które tutaj trafią, zostaną przekazane i jak ludzie pytali mnie właśnie o potrzeby, to mówiłem, co jest potrzebne. No a później co? Przyjechaliście z tym wszystkim i co dalej? Wiesz co, przyjechaliśmy i tego pierwszego wieczora podeszliśmy do strażników, powiedzieliśmy, że chcielibyśmy porozmawiać z tymi osobami, że jesteśmy z fundacji, że mamy tłumaczkę ze sobą,
więc to może też im się w sumie przyda, żeby się dowiedzieć czegoś, co te osoby tutaj robią, co chcą. A strażnik graniczny był taki bardzo defensywny, powiedział, że proszę nie podchodzić, oni mogą zacząć nacierać, zrozumcie mnie, ja mam dzieci, to jest niebezpieczne. A ci ludzie po prostu siedzieli przy ognisku, właściwie nic niebezpiecznego nie robili, ale stwierdziliśmy, że okej, dobra, nie chcemy zaogniać sytuacji, wrócimy jutro za dnia, kiedy też straż się będzie czuła pewniej i bezpieczniej, też te osoby będą się pewnie czuły bezpieczniej, bo będą wszystko widzieć. No i tak zrobiliśmy. Wróciliśmy następnego dnia rano. No i zobaczyliśmy jakby w pełnej krasie to, co tutaj było. Zobaczyliśmy też jedzenie, które ktoś zostawił dla tych osób, ale już nie zostało przekazane im. Pizzę, ale był też jakiś garnek z czymś, więc to jedzenie się już chyba psuło. No i zaczęliśmy rozmawiać z tymi osobami. Tahmina zaczęła z nimi rozmawiać, żeby się dowiedzieć, kim są, ile czasu tu są, jak to się w ogóle stało. یعنی که همه این نفرانی که در اینجا هستید چند نفر هستید؟ میدونید که چند نفر هستید؟ چند؟ 32 نفر. این همین 32 نفر همه حتی میخواید که در اینجا پناهندگی گیره؟ جای نمیریم که جنگ باشه. جای میریم که ما همونجا زندگی کنیم صلح و آرامی. فهمم. Tak, ich tutaj jest 32 osoby i wszyscy chcą, żeby tutaj dostać status uchodźcy. No i takim rzecznikiem grupy stał się Mohammed, który zbierał dla nas wszystkie informacje po osobach, pytał się o różne rzeczy, żeby udzielić nam jak najwięcej właśnie informacji i dowiedzieliśmy się, że tego 19, że to już jest ich 11 dzień tutaj, że nikt z nimi nie rozmawiał przez ten cały czas i że oni byli już w Polsce, gdzieś w okolicznym mieście, więc ja zgaduję, że to mogły być Krynki, ale oczywiście nie mam tej pewności. I że tam zostali, że ktoś wezwał do nich policję, policja z kolei wezwała do nich Straż Graniczną, która załadowała ich na samochody i powiedziała, że odwiozą ich do, no, Afgańczycy powiedzieli camp, więc obóz, ale no domyślam się, że chodziło o to, że do jakiegoś ośrodka. I zamiast pojechać na placówkę, zostali odprowadzeni tutaj. I powiedzieli, że właśnie krzykiem i groźbami Straż Graniczna chciała na nich wymusić, żeby wrócili na Białoruś. Oni nie chcieli tego robić, bo mówili, że jakby chcą tutaj szukać schronienia. Też Mohammed powiedział, że grozili, że będą bić ich kolbami od długiej broni. No a z drugiej strony pojawili się Białorusini, białoruskie służby, też z długą bronią. Więc Afgańczycy trochę nie mieli wyboru i po prostu zostali na miejscu, czyli po polskiej stronie granicy. No i tak jak stanęli czy siedli, to tak byli tam przez kolejne dni, dopóki też my się nie pojawiliśmy tutaj. Dopóki wcześniej nie znalazł ich Mirek, dopóki nie zaczęła ich dokarmiać lokalna społeczność. No i też dopóki ty się tu nie pojawiłeś. Wojskowi z długą bronią ich zatrzymują. Przez noc nic się nie zmieniło, a problem jest. Działania służb wobec was. Bo później ta komunikacja, którą widzieliśmy też w mediach, gdy przez megafon krzyczeliście, gdy tam jakieś były napisy. A to było później. To było jeszcze później. To było później, powoli do tego dochodziliśmy. Tak, to jest, jak mam opowiedzieć to po kolei, to będzie długa historia. Zapytaliśmy się strażników, czy możemy przekazać osobom jakieś rzeczy, jedzenie, śpiwory. I powiedzieli, że nie, bo to byłby przemyt. Co było dziwne, bo osoby przebywały nadal po polskiej stronie granicy, więc przemycać śpiwory z Polski do Polski trochę nam się to nie kleiło. No ale dojechał do nas Maciek Konieczny, czyli poseł Lewicy. I podjechaliśmy tutaj na górę
mieliśmy wydrukowane pełnomocnictwa dla osób do wypełnienia. Schowaliśmy te pełnomocnictwa w śpiwory razem z długopisami. Schowaliśmy tam też powerbanki, bo wiedzieliśmy, że osoby mają jakiś telefon, bo gdzieś w internecie już chodziło nagranie ze środka, z ogniska. Jeden z koczujących przekazał to rodzinie bodajże z Afganistanu, a to później też się pojawiło na antenie TVN24. Tak. No więc byliśmy pewni, że ten telefon gdzieś tam jest. No więc skitraliśmy te rzeczy i po prostu Maciek zaczął przechodzić do tych osób i podawać im kolejne torby, kolejne śpiwory, kolejne namioty. My też na social mediach jakby na bieżąco relacjonowaliśmy, co się dzieje, więc zaczęły się tutaj pojawiać kolejne osoby lokalne, ale też w ogóle z Polski. Tam przyjechał jakiś facet spod Warszawy na przykład i jak zobaczył, że udaje nam się dostarczać te rzeczy do osób, to zapytał się tylko, co jest potrzebne, pojechał gdzieś i po pół godziny wrócił z załadowaną całą paką jedzenia. Miał też papierosy, które potem były nam wytykane, że dawaliśmy ludziom papierosy. Jakieś mokre chusteczki, woda, wiesz, pełno zgrzewek. No i posła przepuścili wtedy jeszcze, więc rzeczywiście udało nam się to wszystko im dać. Oni bardzo szybko wypełnili te pełnomocnictwa. Mohamed je pozbierał, dał Maćkowi, Maciek z nimi przeszedł i od tamtej pory wiedzieliśmy, kim są ci ludzie. To znaczy znaliśmy ich imiona, nazwiska, daty urodzenia, wiedzieliśmy, że na przykład są tam dwie osoby nieletnie, czyli 17-letni chłopak i 16-letnia dziewczyna. Wiedzieliśmy, kto jest rodziną, tak? Pani Gul i jej dzieci. No i wiedzieliśmy, że wszyscy są z Afganistanu. No i też już wtedy zaczęliśmy rozmawiać, że ze Strażą Graniczną, że no, to są osoby, które poszukują tutaj schronienia, dlaczego nie mogą złożyć wniosków, ale Straż Graniczna nie chciała z nami za bardzo już wtedy rozmawiać. Mówili, żeby dzwonić do rzecznika. To była stała odpowiedź już do końca naszego pobytu tutaj. No i kiedy mieliśmy te pełnomocnictwa, to zaczęliśmy organizować prawników z Warszawy, żeby przyjechali, którzy mogliby ich reprezentować, adwokatów, radców prawnych. No i o ile właśnie pierwszego dnia jakby głównie na tym się skończyło, to znaczy na rozmowach z osobami i na pozbieraniu tych pełnomocnictw i daniu im rzeczy, to następnego dnia przyjechali właśnie prawnicy no i to była ta taka, nie wiem, jak kiedyś będzie film o Usnarzu, to jest taka bardzo filmowa scena, bo wtedy pierwszy raz użyliśmy megafonu, choć byliśmy tuż obok grupy. Ja proszę o dostęp do moich klientów. Czy ja rozumiem, że nie jestem na razie słyszałem, czy decyzja zapadła, czy nie? Ci państwo są po stronie białoruskiej, tak? Ja pana się nie pytam o tę ocenę. Ja jestem adwokatem, mam prawo pomóc moim klientom w czynnościach związanych z ubieganiem się o status. Ktoś związany z Państwa biurą, z Państwa kancelarią, właśnie tam otrzymał informację. Nie ale my też potrzebujemy. Jest tu kilkunastu adwokatów i radców prawnych, którzy reprezentują osoby zatrzymane. Oczekujemy, że będzie respektowane ich prawo do zasięgnięcia porady prawnej. Na dzień dzisiejszy te osoby są za granicą po stronie białoruskiej, więc my pana wpuścić tam nie możemy. Nie może pan przekroczyć tą granicę tutaj i z nimi rozmawiać. Mam takie wytyczne od przełożonych i nie wpuszczę pana. Następnego dnia już też było więcej służb w ogóle. Codziennie jakby pojawiały się, mam wrażenie, nowe i więcej i więcej. Idzie jeszcze więcej policji. Może żeby nie dopuścić lekarki do osoby, która zemdlała. Do osoby, której przyjaciele wzywają pomocy, błagają karetkę. Każdy z prawników
reprezentował kilka osób z tej grupy i po kolei prawnicy podchodzili, przez megafon czytali imię i nazwisko osoby. Osoba wstawała, przedstawiała się po angielsku, jeśli umiała, a większość w miarę to zdanie umiała powiedzieć. Mówiła, że nazywam się tak i tak i chcę prosić o ochronę międzynarodową w Polsce. Wtedy pełnomocnik tej osoby też jakby mówił o tym, że osoba chce się ubiegać w Polsce o ochronę, że prosi o umożliwienie złożenia wniosku tej osobie. I tak zrobiliśmy z 32 osobami. Każda z tych osób to zrobiła, łącznie z dziewczynami. I nie stało się nic. Nie stało się nic. Przyjeżdżało tu coraz więcej osób, bo też to już było w telewizji, więc przyjeżdżali jacyś letnicy, ludzie z dziećmi. Też był taki wzruszający moment, kiedy przyjechał ojciec z 2 dzieci. Była taka 12-letni chłopiec i może, nie wiem, 7-8-letnia dziewczynka. I zapytaliśmy się, co oni tutaj robią, po co przyjechali. A on powiedział, że właśnie ta jego córka zobaczyła w telewizji tych ludzi i powiedziała: tato, oni są głodni, my musimy im przywieźć jedzenie. Ale byli też tacy, którzy przyjeżdżali po to, by wesprzeć te działania już polskich służb, polegające na tym, by nie wpuszczać tutaj już nikogo. Tak, przyjechał na przykład Bąkiewicz z kolegami. Wszyscy byli zamaskowani i przywiózł cały samochód Grześków i stanął tym samochodem na polu i zaczął puszczać jakąś narodową muzykę bardzo głośno. I stanął w miejscu takim, do którego nie mieli dostępu inni, którzy chcieli również tam się pojawić. Tak. Był bliżej niż dziennikarze. Tak. No my postanowiliśmy w ogóle go zignorować, bo ja nie czuję, żeby miała sens dyskusja z taką osobą. Ale niektórym dziennikarzom puściły nerwy i też zaczęli z nim rozmawiać. I w ogóle te emocje były też coraz wyższe. Też w międzyczasie na przykład kobiety powiedziały Tachminie, że wstydzą się załatwiać potrzeby fizjologiczne, bo nie mają gdzie tego zrobić. Wszędzie wokół są albo mężczyźni z Afganistanu, albo mężczyźni w mundurach polskich albo białoruskich, a tam nie ma miejsca, żadnego nawet kawałka krzaka, żeby się gdzieś schować. Dlatego już wtedy bardzo mało jadły i bardzo mało piły, żeby jak najmniej musieć chodzić do toalety. I jak to usłyszałam, to było gorsze niż to, że nie mieli jedzenia. To znaczy, to było dla mnie już tak uwłaczające, takie odzieranie z godności. Ale zaraz w tym momencie ktoś napisze pod tym wideo komentarz: to dlaczego nie poszli na legalne przejście, gdzie są toalety, gdzie można prosić o przejście, o azyl, o wszystko w sposób cywilizowany. Można byłoby to zrobić, a nie tutaj przeciskać się gdzieś w jakimś usnażu przez lasy i stać tutaj, leżeć w otoczeniu ludzi z bronią. Mam ochotę tej osobie powiedzieć, że czemu siedziała przez rok pod kamieniem, ale wytłumaczę, dlaczego tak było. To znaczy, przede wszystkim przejście graniczne ma 2 strony, polską i białoruską. I żeby dojść do polskiej strony, gdzie można poprosić o ochronę, trzeba zostać przepuszczonym przez stronę białoruską, która miała swoją agendę. To znaczy, stronie białoruskiej zależało na tym, żeby osoby przechodziły przez zieloną granicę. Cały jakby plan na tym polegał. Więc nie miały te osoby możliwości, żeby iść na przejście graniczne. One się nas pytały, czy mogą, że spróbują pójść, w którą stronę mają iść. Ale też wtedy służby musiałyby im w ogóle to umożliwić, żeby się cofnęły
do Białorusi i przeszły, bo po polskiej stronie oczywiście nie mogły iść, no bo były tutaj polskie służby. Więc choćby i te osoby, czy z Usnarza, czy wszystkie pozostałe, które szły i idą tutaj, chciały poprosić w Polsce o ochronę w taki uregulowany sposób na przejściu granicznym, nie mają takiej możliwości. Czyli to już jest wyjaśnione. Powinno być już nadzieję. dawno, bo dawno o tym było mówione, że nie po to cały ten kryzys humanitarny powstał przy granicy z Białorusią, by Łukaszenka zgadzał się na to, by cudzoziemcy przechodzili przez legalne przejścia. Plan tak, był to nie o to zupełnie chodzi. inny i ci ludzie, którzy byli i są nadal ofiarami reżimu białoruskiego, nie mieli wyjścia, są piłką w grze. Jak powiedziałem, są ofiarami reżimu białoruskiego. Czy tylko? Nie tylko. Wtedy też zaangażowana była też Turcja, przez którą bardzo dużo osób jechało, która ma niezłe relacje z Rosją. Zresztą Białoruś tak samo. A co z Polską? Gdzie byśmy my się znaleźli tutaj? Wiesz, też jest jeszcze jedna rzecz a propos tych przejść granicznych, to znaczy być może mało osób o tym pamięta, albo mało osób o tym słyszało, ale kilka lat wcześniej w Polsce na przejściach granicznych już mieliśmy sytuację, gdzie tysiące osób, wtedy głównie z Czeczenii, Tadżykistanu, generalnie z Rosji i Azji Środkowej przede wszystkim, z Kaukazu, chciały prosić o ochronę, przede wszystkim na przejściu w Terespolu, bo to jest takie przejście, gdzie właściwie od zawsze najwięcej osób zgłaszało się z chęcią złożenia wniosku. Straż Graniczna, pomimo tego, że właściwie jedynym ich obowiązkiem jest umożliwienie złożenia tego wniosku, a nie rozpatrywanie, czy on jest zasadny, czy nie. To należy do Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który te wnioski rozpatruje. Ich zadaniem jest tylko ich przyjęcie. Straż Graniczna już wtedy zaczęła jakby blokować ludziom tę możliwość. Był czas, kiedy 3000 osób po białoruskiej stronie, po brzeskiej stronie, właściwie codziennie dostawało się na to przejście graniczne i było odsyłanych z kwitkiem. Więc to też nie jest tak, że jak pójdziesz na przejście graniczne w Polsce, to masz gwarancję tego, że twoje prawo do ubiegania się o ochronę tutaj będzie przestrzegane. Wracamy do Usnarza. Używacie już megafonu, przyjęliście te oświadczenia wyrażone publicznie przez Afgańczyków i Irakijczyków, którzy byli już Afgańczyków. Wtedy już byli tylko Afgańczycy. Przyjęliście i co dalej? I od tego dnia już nie byliśmy dopuszczani do grupy. Ani my, ani posłanki, które dojechały tutaj, czyli Ula Zielińska i Klaudia Jachira. I przyjechał Franek. Czy to jeszcze nie w tym momencie? Jeszcze nie w tym momencie. Pojechaliśmy do Sokółki naradzić się z prawnikami. Co teraz? No, nasz plan nie zadziałał. I co dalej? Potrwało to kilka godzin. Wróciliśmy tutaj i zastaliśmy kordon żołnierzy. I to już byli żołnierze Wojska Polskiego. Strasznie padało. I doszliśmy do krzaków, które są teraz już za murem, ale to dalej jest polska strona. Mur nam zabrał kawałek kraju, bo dalej nie mogliśmy dojść do tej grupy. I pytałam się tych żołnierzy, czemu tu stoją? Czemu nie mogę przejść dalej? W końcu nadal jestem w Polsce, dlaczego nie mogę tam dojść? Powiedzieli, że pilnują własności prywatnej. Więc zapytałam, co muszę zrobić, żeby też tak ktoś popilnował mojego mieszkania. Nie ma mnie tam, może ktoś mnie okradnie. Ale nie byli zbyt rozmowni, nie chcieli też mówić, z jakiej są formacji, nie chcieli się legitymować. To już taki klasyk graniczy. I wtedy, no właśnie, wtedy przez megafon powiedzieliśmy Afgańczykom, że
no, pracujemy z prawnikami nad ich sprawą, że wrócimy tu jutro, że jakby nie zostawimy ich tutaj. Zan, Yochud Honum, Mahdi, Shunayda istodi mana, Yochud Ashush Meravan, Dara Basar Hachiyo Khabartiye. Inho raqami telefoni doran ki kujo khabar mekan va yori tibbi omade ba shoma kumak mekunad. Achi اون کمکی که ما میخواهیم کردن تا قدر امکان کوشش میکنیم که به شما کمک کنیم. Na szczęście mieli już namioty. Lał naprawdę rzęsisty deszcz, więc te 7 namiotów, które nam się zmieściło do samochodu, oni sobie rozstawili i mogli się w nich schronić, bo gdyby nie to, to byliby kompletnie przemoczeni. No i niestety, kiedy następnego dnia rano, czyli w sobotę, przyjechaliśmy, to tu, gdzie są na drodze te drzewa, płynie też taki kanałek melioracyjny i wzdłuż niego już były rozstawione służby. I to było, jakby już odsunęli nas o te 160 metrów od grupy. I tam zostaliśmy już do wprowadzenia stanu wyjątkowego. Wtedy, od tamtej pory, od tamtego dnia już musieliśmy rozmawiać z osobami właśnie przez megafon. Na tak lub nie oni podnosili prawą lub lewą rękę. Czasami też krzyczeli do nas. Więc megafon, lornetka, to już stało się właśnie od tamtego dnia codziennością. I tamtego wieczoru też rozstawiliśmy pierwszy namiot. Właściwie ja akurat wyjechałam na 1,5 dnia, zostały tu inne osoby z fundacji i mówiły, że to była straszna noc, bo rozstawili namiot tuż pod nogami tych strażników i żołnierzy, którzy stali przed nimi z długą, ostrą bronią. I mówili, że właściwie nie spali i zastanawiali się, czy bezpiecznie jest spać z głową bliżej tych żołnierzy, czy z głową dalej od tych żołnierzy. No i stwierdzili, że właśnie rozstawią ten namiot, bo boją się, że następnego dnia jak wrócimy, to oni odsuną nas jeszcze dalej i stracimy w ogóle jakąkolwiek szansę na komunikację z osobami. No i od tamtej pory przyjeżdżało coraz więcej ludzi, też przyjechał strajk kobiet, przyjechały osoby z obozu dla Puszczy, Queer Tour z wielkim głośnikiem i w ogóle osoby aktywistyczne trochę z całego tutaj kraju. Zrobiła się taka atmosfera przypominająca piknikową może, co? Niektórzy tak to Upiorny też piknik. odbierali. Upiorny piknik. Wiesz, znaczy rzeczywiście mieliśmy osoby, które gotowały codziennie. Mieliśmy warty, kto siedzi na lornetce, kto, nie wiem, jedzie do sklepu po jakieś zaopatrzenie. No i oczywiście, że czasami, nie wiem, żartowaliśmy, czy odpoczywaliśmy na trawie, no bo tu nie bardzo było co więcej robić. To znaczy, tak naprawdę głównie spędzanie tutaj czasu polegało na oczekiwaniu. No bo od tamtej pory naszą rolą było monitorowanie sytuacji. Czy te osoby są zdrowe, czy nikt ich nie krzywdzi, czy na przykład nie zostanie użyta wobec nich przemoc, czy nie zostaną wypchnięte dalej. Więc nie wiem, czy to było takie bardzo piknikowe. Raczej częściej osoby przyjeżdżały tutaj i płakały z takiej niemocy. Wtedy też, kiedy zaczęliśmy rozmawiać z osobami przez megafon, służby zaczęły nas zagłuszać. Czasem używały syren. Też zaczęły zasłaniać obóz dużymi furgonetkami wojskowymi, żebyśmy ich nie widzieli, więc oni musieli odchodzić na bok, żeby z nami rozmawiać. I skończyła im się woda, więc musieli zacząć pić brudną wodę z takiego strumyczka, który spływa tutaj z pól. Czasem też zagłuszali właśnie nas po prostu odpalając wszystkie te silniki samochodów, które stały obok nich. I
tego zupełnie nie rozumiem. To już jest takie nieuzasadnione niczym okrucieństwo. Rozmawianie z nimi jakby ani nie było żadnym łamaniem prawa, ani w żaden sposób myślę, że nie mogło stwarzać ryzyka dla nikogo. Więc jak myślisz, dlaczego tak służby działały? Dlaczego utrudniały wam kontakt? Dlaczego ci ludzie byli zagłuszani? No mam ochotę odpowiedzieć, że to jest naprawdę bezzasadne okrucieństwo. Tak samo jak wylewanie butelkowanej wody na oczach tych ludzi na ziemię. Po co ktoś coś takiego robi? A druga Ale odpowiedź... to bezzasadne okrucieństwo czymś musiało być powodowane. No, druga odpowiedź, która przychodzi mi do głowy, jest taka, że powód był taki sam jak wprowadzenie strefy i w ogóle stanu wyjątkowego. To znaczy, żeby nie docierały informacje do szerszej wiadomości na temat tego, w jak złym stanie są te osoby, na temat tego, jak w bardzo rażący sposób nieprzestrzegane są ich prawa. Żeby móc cisnąć tylko ten swój przekaz, żeby to, co rząd chce, żebyśmy myśleli o tym, co tu się dzieje, o tych ludziach, żeby tylko te wiadomości wychodziły na zewnątrz. Żeby też odhumanizować cudzoziemców, żebyśmy nie widzieli w nich innego człowieka? Na pewno tak. Też dlatego, jeżeli była okazja, jeżeli osoby były w humorze, a czasami były też, bo oczywiście wiesz, zadawaliśmy im pytania, czy jedli, czy pili, czy wszyscy są zdrowi. Jeżeli nie są wszyscy zdrowi, to ile osób nie jest zdrowych? To były bardzo długie rozmowy, bo jeżeli masz odpowiedź tylko tak lub nie do dyspozycji, to pytasz, czy 2 osoby są chore, czy 3 osoby są i tak po kolei. Więc poza takimi rzeczami, o które codziennie pytaliśmy, właśnie o stan zdrowia i tak dalej, to w pewnym momencie też zaczęliśmy rozmawiać z nimi, co robili w Afganistanie, co lubią, kim są z zawodu. Oni czasami nawet żartowali z nami jeszcze w tych pierwszych dniach, jak mieli na to siłę. Więc poza taką funkcją monitoringowania, jakby patrzenia władzy na ręce, to ja miałam wrażenie, że też po prostu byliśmy takim mentalnym wsparciem dla tych osób. I oni nam za to wielokrotnie dziękowali. W międzyczasie właśnie już, kiedy ten obóz tutaj stał, przyjechał właśnie Franek, tak jak mówisz, przyjechała Kasia Kretkowska. No i jak oceniasz ten hejt, który wylał się na Franciszka, na posła Franciszka, który z tą torbą z Ikei biegł do koczujących ludzi? No to jest czysty hejt. To nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek merytoryką. Znaczy, ja jestem pełna podziwu, że on to zrobił. Swoją drogą, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, ale on tu z nami spędził chyba z 8 dni i spał z nami w namiocie. Chociaż miał przyjechać na chwilę, to codziennie przedłużał swój pobyt, bo nie mógł stąd wyjechać. I on naprawdę jedyne, co chciał osiągnąć, to donieść leki i jedzenie do tych osób, bo to już był moment, kiedy osoby były chore, co też potwierdziła wizyta Rzecznika Praw Obywatelskich, który notabene został dopuszczony do tych osób, do porozmawiania z każdą z tych osób. Co też nie klei się z wersją Straży Granicznej, która opowiadała, że te osoby są po białoruskiej stronie granicy, no bo jak polski Rzecznik Praw Obywatelskich mógłby przejść na Białoruś, tak? No więc Franek, to była po prostu desperacka próba pomocy tym osobom. I cały obóz bił mu brawo i kibicował. I cały obóz cieszył się, jak przewracali się po drodze żołnierze, którzy go gonili. A to, co się później wydarzyło, czyli lincz na pośle, który chciał dostarczyć jedzenie i lekarstwa potrzebującym?
Nie wiem, to jest tak niskie zachowanie, ciężko mi to w ogóle komentować. To jest... Być może dla niektórych osób przyjęcie do wiadomości tego, że polskie państwo tak wprost, tak bezczelny sposób łamie prawa człowieka i krzywdzi i torturuje osoby, jest na tyle trudne do jakiegoś przyjęcia do wiadomości, że wolą iść w jakiś taki właśnie potworny hejt, w negowanie tego wszystkiego, że może to jest po prostu poznawczo dla nich za trudne, żeby w to uwierzyć. Może to jest jakiś po prostu mechanizm radzenia sobie z tym wszystkim? Czy coś jeszcze takiego ważnego wydarzyło się do momentu już wprowadzenia stanu wyjątkowego, do wyrzucenia was stąd? Tak, udało nam się ściągnąć karetkę z Warszawy, bo lokalne karetki nie chciały tu przyjeżdżać i ta karetka nie została wpuszczona. Tak samo ani Paulina Bownik, lekarka, ani Sonia Tencer, lekarka, które tutaj były, nie zostały wpuszczone, nawet w momencie, kiedy dostaliśmy informację, że od 20 minut jest jedna osoba nieprzytomna. Nawet w momencie, kiedy wyszedł stąd Rzecznik Praw Obywatelskich, mówiąc, że pani Gul nie wstaje już, że tak się źle czuje, że jest tak bezsilna, że nie może się podnieść. Nawet wówczas nie została dopuszczona do osób pomoc medyczna. Ale był jeden dzień, jeden wieczór, kiedy na chwilę wróciła nadzieja, bo dostaliśmy informację, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wystosował interim, który nakazywał Polsce zapewnienie tym osobom jedzenia, dostępu do czystej wody, pomocy medycznej i schronienia. I myśleliśmy, że okej, dobra, nawet jeżeli ich nie ruszą z tej granicy, to dostaną jakąś pomoc, kupimy chociaż trochę czasu. I wtedy użyliśmy głośnika, zapytaliśmy, oczywiście to też było tak, że my mówiliśmy uchodźcom, co się dzieje cały czas. Nie tylko pytaliśmy ich, co się dzieje u nich, ale też mówiliśmy, co się dzieje u nas. Więc zapytaliśmy, czy w związku z tym chcą, żebyśmy puścili muzykę. I powiedzieli, że tak. I puściliśmy afgańską muzykę. Trochę osób nawet tańczyło. Oni się bardzo cieszyli. To był wieczór, więc wiedzieliśmy, że dzisiaj się nic nie stanie, ale być może jutro już zaczną, jakby coś się zmieni. No i nie zmieniło się nic. I tak trwaliśmy tutaj do 2 września. No i ten moment wprowadzenia stanu wyjątkowego. Prezydent podjął decyzję o wydaniu rozporządzenia o wprowadzenie stanu wyjątkowego. Jest granica Polski z Białorusią. Te sytuacje, które miały miejsce na granicy w ostatnich dniach, także, tak jak pani wspomniała, z udziałem niektórych polityków, nigdy nie powinny mieć miejsca. Będę zawsze pamiętał, że tego samego dnia wieczorem prezydent w tak poważnej sytuacji, kiedy, jak władze mówiły, trwa wojna hybrydowa, dlatego trzeba wprowadzić ten stan wyjątkowy i zakazać wstępu tutaj w strefę przygraniczną mediom. Nie. Pamiętaj, że oficjalnym powodem wprowadzenia stanu wyjątkowego były ćwiczenia wojskowe. A no właśnie. To był argument. Znaczy, wcale nie ta sytuacja tutaj. Z tym wszystkim, co się działo przy granicy. No i pan prezydent idzie na mecz piłkarski. Czyli to też tak trochę... Strasznie się to gryzło. Nie trochę. Strasznie mocno. Patrząc, wiedząc, co tutaj się dzieje i wiedząc, jak władza dobrze się bawi. Tak. My też w międzyczasie już też zaczęliśmy znajdować osoby w lasach. I Franek jeździł z nami do różnych interwencji. Ja też tutaj właśnie wracając stąd do Sokółki, po prostu po drodze koleżanki zobaczyły jakiś kształt leżący przy drodze i okazało się, że to człowiek. Już wtedy też właśnie zaczęły się inne interwencje, nie tylko ta tutaj.
A Usnarz jeszcze trwał, nawet jak tutaj nie było nas. Tak. Jeszcze kiedy mieliśmy tutaj obóz, udało nam się nawiązać kontakt telefoniczny z osobami. Mieliśmy tajne hasło na wywoływanie ich przez telefon. Tutaj osoby na lornetce pytały się, czy Masud ma wodę, a wtedy my na górze, ponieważ tutaj nie ma zasięgu, my na górze dzwoniłyśmy do nich. Oni mogli się gdzieś ukryć z tym telefonem i rozmawiałyśmy z nimi. I dzięki temu, po tym jak musieliśmy opuścić ten teren, pozostaliśmy z nimi w kontakcie do końca ich pobytu tutaj, czyli do 20 października. A później też pojawiło się po kilku tygodniach nagranie, gdy ci ludzie, którzy tutaj jeszcze byli, po prostu w takim akcie desperacji rzucili się, tak, żeby tutaj wbiec do Polski. Tak. I dobrze to nazwałeś. To był akt desperacji. Wiesz, w październiku noce były już naprawdę zimne. I oni już byli też wycieńczeni ponad 2 miesiącami. 19 września. Tak. Oni po 2 miesiącach jedzenia, wiesz, sucharów, jakiejś po prostu, i to nie codziennie, przebywania na dworze de facto przez cały ten czas. Parę dni wcześniej też to było te rozmowy, my rozmawiałyśmy z nimi co 2-3 dni, też żeby nie marnować im baterii, no bo wiedziałyśmy, że nie bardzo mają opcję poładować ten telefon, więc mówiłyśmy, kiedy zadzwonimy następnym razem i żeby wyłączali go, żeby nie wyładowywał się. Oni nam opowiadali, co się dzieje, że na przykład przed nimi rozciągnięta została koncertina, że za nimi została rozciągnięta też jakiś drut. I tak dalej, i tak dalej. Opowiadali, gdzie stoją żołnierze, wszystko. I właśnie pod koniec, parę dni przed tym, jak oni spróbowali przejść przez to ogrodzenie, no to już naprawdę byli tak zdesperowani, że pytali się, czy mają to zrobić, czy powinni to zrobić. No a my nie mogłyśmy im powiedzieć, że tak, zróbcie to, bo też jakby no ani ja, ani inne osoby z fundacji nie czuły się, wiesz, to jest jakby ich życie, my nie możemy im powiedzieć, co mają zrobić, ale domyślałyśmy się, że zrobią to, bo co im zostało? No, oni mówili, że jak nie chcecie nas tutaj, to nas odeślijcie do Afganistanu. Wolimy umrzeć w Afganistanie, niż umrzeć w Polsce. Nagrałyśmy takie 2 wiadomości, jedną od pani Gul i jedną właśnie od Masuda, które opublikowałyśmy. I to były no, takie już naprawdę dramatyczne rzeczy. Salam alaikum, salam ba hamil mardum Lehistan. سلام میرسانم از طرف 13 نفر افغانی که ما در مردمی 42 روز است که گشنه و تشنه افتادیم. فعلا وضعیت ما بسیار خراب است. 3 روز است که بارش میباره، خیمه ما تر است، کمپلای ما تمامش تر شده، کالای لباسای ما تر است. نه طرف بلاروس نام میدن، نه طرف پولند یا لهستان برای ما غذایی چیز ما را در این حالات انداختیم که بموریم. یک کار کنیم، کمک کنیم. آیا در تاریخ این حالت مهاجر شما دیده بوده که در کدام جای مهاجر دچار از روی سیم خاردار باشه، در سر حیوان باشه، در خانه باشه، نان نیرمی ما خودم هر شب رو در زیر خیمه چک میزنم، بیرون هم میبرن چک میزنم، از کرای کولم هم میبینیم، از کرای کلاریس هم میبینیم چک میزنم، حق نیم نفهم. W tym samym czasie Mariusz Kamiński, MSWiA i rząd na konferencjach powtarzali, że nie grozi żadne niebezpieczeństwo cudzoziemcom po stronie białoruskiej, że są tam bezpieczni, krzywda im się nie dzieje, że białoruskie służby przywożą, odwożą, dokarmiają. Nie ma problemu. No tak, i też była ta obrzydliwa konferencja. Przedstawimy Państwu prezentację, myślę, że mocną prezentację, która uświadomi naszym obywatelom, opinii publicznej, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia.
To jeszcze w trakcie trwania Usnarza? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że ta konferencja była jakoś chyba we wrześniu? Czy może w październiku? Bo Usnarz poruszył emocje. Podzielił społeczeństwo z jednej strony, ale wzbudził też w wielu Polakach współczucie i litość dla uchodźców. Wiesz, w tym samym trzeba czasie, było kiedy coś z tym zrobić. W tym czasie, kiedy to się działo, przylatywały z Kabulu samoloty z ewakuowanymi Afgańczykami. To jest... Jak to połączyć? Te dwie rzeczywistości się kompletnie rozmijały. Oczywiście, że trzeba było zohydzić ludziom uchodźców, odczłowieczyć ich. Tylko w taki sposób oni mogliby wytłumaczyć to, co robią. A co byś odpowiedziała na te zarzuty, że ty, Fundacja Ocalenie, ktoś taki jak ja, jesteśmy pochłupkami Łukaszenki, pewnie finansowanymi przez Białoruś? No, chciałabym, żeby mnie ktoś finansował. Wiesz co, jak widzę osobę, która nie jadła przez 5 dni, to mnie nie interesuje, skąd ona jest i jak tu się dostała. To jest po prostu człowiek i trzeba mu pomóc. Ale za to pomaganie możesz być nazwana agentem białoruskim? No to trudno. Katarzynie Wappie z Hajnówki wyciągnięto to, że w spisie powszechnym zachęcała, sama się wpisała jako obywatelka narodowości białoruskiej mieszkająca w Polsce i to jej zostało wyciągnięte w momencie, kiedy w reportażu w TVN24 opowiadała o tym, jak pomagała i pomaga na granicy. Tak, to co ją spotkało w ogóle było obrzydliwe. I to jest potworne, że wiesz, za mną stoi jeszcze organizacja. Ja w razie czego mogę jakoś się w ocaleniu tak, nie wiem, to jest pewnie złe słowo, ale jakoś tak skryć, że jest za mną cała instytucja, która mnie chroni. Więc to, że oni zaatakowali właśnie Kasię, no to był taki naprawdę niski cios, nie? Taka niska piłka i bardzo w stylu TVP. No podobnie ja nie zapomnę wpisu posłanki Lichockiej, która nazywała mnie hieną. To było podchwytywane. Artykuł bodajże w Polityce. Ty się spotkałaś z takim hejtem bezpośrednio? Ciebie też coś takiego dotknęło? No pewnie mój folder inny na Messengerze kryje różne takie kwiatki, ale raczej tam nie zaglądam. No właśnie też dzięki temu, że jestem z Ocalenia, no to dużo takich wiadomości jest kierowanych po prostu na fundacyjne kanały, a nie na nasze prywatne, co jest całkiem okej. Ale oczywiście też na nasze, jakby było sporo komentarzy na temat konkretnych osób z fundacji, tak? Ale myślę, że my też już trochę jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ocalenie ma 22 lata. Podczas tak zwanego kryzysu uchodźczego w Grecji i we Włoszech w 2015-16 roku, kiedy jeszcze nie przyjeżdżały do nas właściwie osoby z Syrii czy z Afryki, znaczy przyjeżdżało ich bardzo mało, już wtedy spotykał nas ten hejt, więc byliśmy z tym być może trochę bardziej obyci i trochę mniej przykładamy do tego wagi. Ostatecznie nie zmienia to nic w tym, co robimy tutaj czy w Warszawie. A jak zmieniło się twoje życie w ciągu ostatniego roku? Czy w ogóle się zmieniło? No tak, trochę się zmieniło.
Czy na te zmiany miała wpływ granica i kryzys? Tylko i wyłącznie granica. No, na pewno szczególnie przez pierwsze pół roku trochę nie miałam życia prywatnego. Jakby było tak dużo pracy. Nawet nie będąc na Podlasiu, tylko wracając do Warszawy, było tak dużo pracy, że ja, i nie tylko ja, bo z innymi osobami z fundacji też o tym rozmawiam, że ja na przykład z listopada czy z października ja mam braki w pamięci. Ja po prostu czasami nie pamiętam, że z kimś rozmawiałam, że coś ustalałam, że coś robiłam. Jakby to był taki kocioł, że ja mam dziury w pamięci. To, co się zmieniło, to myślę, że kompletnie straciłam jakąkolwiek wiarę i zaufanie w to państwo, bo też rozmawialiśmy o tym, kiedy wróciliśmy z Usnarza, zaczęliśmy mieć taką stałą pomoc psychologiczną dla osób, które tutaj są. I na pierwszym spotkaniu grupowym albo krzyczeliśmy, albo płakaliśmy, to zależy kto, jakie emocje jakby tam częściej u siebie akurat obserwuje, ale no ja miałam takie myśli, że i chyba często dalej je mam, że ja po prostu nienawidzę tego kraju. I pewnie tutaj teraz komentarze zapłoną, ale okej, że wiesz, skoro ten kraj na oczach nas wszystkich po prostu doprowadza do cierpienia ludzi, takiego jak głodzenie, czy jak właśnie doprowadzenie do tego, że ktoś zamarza i robi to w biały dzień, nie w białych rękawiczkach jakoś tak, że można się domyśleć. Nie, oni to robią wprost. To nikt z nas nie jest bezpieczny. I to poczucie tego, że ten kraj, jak będzie chciał, to może zabić ciebie, mnie, moje bliskie osoby, bo de facto do tego to się sprowadza. Jest okropne. To jest jak zanurzać się w takiej czarnej, ciemnej wodzie. I myślę, że to się zmieniło, że wcześniej miałam trochę lepszą opinię na temat tego kraju. Nie miałam dobrej, ale miałam lepszą. Myślałam, że ta granica nie jest tak już daleko odsunięta. A czego dowiedziałaś się o sobie? Czy czegoś nowego? Musiałaś działać. Wiesz, no właśnie chyba trochę nie miałam czasu o tym myśleć, bo potem jeszcze przyszła wojna w Ukrainie i to jest też kolejna rzecz, którą się wcale nie zajmuję na co dzień, ja też. Ale myślę, że właśnie trochę się zrobiłam bardziej radykalna niż byłam. Że ja już po prostu czasami, że ja już nie chcę z niektórymi osobami rozmawiać. Że i to chyba w sumie też czasami jest przykre, że ten kraj sprawia, że jakieś też rozpadają się jakieś relacje, czy jakieś więzi się rozluźniają. Ale powstają nowe. Ale powstają nowe i to jest wspaniałe. To jest absolutnie wspaniałe. I w Usnarzu, i na granicy poznałam tyle niesamowitych osób, dobrych, empatycznych, ale też ciekawych niesamowicie. Jak się siedzi w bazie i czeka się na pineskę, to po prostu rozmawia się i poznaje się nawzajem i
pisarka, muzealnik, masażystka, osoby, które zjadły zęby na aktywizmie albo które pierwszy raz robią coś w czynie społecznym, z którymi idziesz do lasu i no musisz im w 100% zaufać, bo bez zaufania to się wszystko nie uda. To są jakieś takie więzi i takie relacje, których się nie spodziewałam. I podziękuj tym wszystkim ludziom, też od tych, którzy wpisują komentarze na mojej stronie. Miałem przekazać w ich imieniu podziękowania i dla Ciebie, i dla Fundacji Ocalenie za to, co tutaj robicie, za to, że jesteście jedną z nielicznych takich fundacji większych, już też bardziej znanych, które są tutaj na granicy, bo Wy nie tylko ograniczyliście się do zaopatrywania innych aktywistów w te takie pakiety pomocowe, ale sami te pakiety doręczaliście gdzieś w lesie. Dalej doręczamy. I dalej doręczacie. I za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję też ci, którzy czytają i oglądają te treści prezentowane też i na moich stronach. Można by było dużo opowiadać i mam nadzieję, że jeszcze będzie taka okazja, bo my się dzisiaj skupiliśmy głównie na Usnarzu, na tym, co działo się rok temu, a tych opowieści nazbierało się w przeciągu tego ostatniego roku znacznie więcej. I mam nadzieję, Kalino, że zechcesz się ze mną jeszcze w przyszłości spotkać i opowiedzieć o tym. Dzięki. No ja dziękuję Tobie za to, co robisz tutaj od roku, bo to jest bardzo ważne i to jest naprawdę godne podziwu, że nie pogoniłeś za kolejnym newsem, bo to się tutaj ciągle dzieje. Ale też właśnie dziękuję osobom, których nie ma tutaj, a robią inne rzeczy. Też nawet za te komentarze, bo to jest naprawdę, może to się czasami wydaje drobnostka, ale dla mnie osobiście czytanie jakichś takich wspierających wiadomości i komentarzy i widzenie, że są nadal osoby, którym zależy, które się nie godzą na tą sytuację, jest bardzo wzmacniające. Także dzięki wielkie.